Witam Państwa bardzo serdecznie. Co robi tutaj położna? Proszę Państwa, to jest moja miłość do fizyki z lat szkolnych jeszcze, którą teraz mogę realizować właśnie w badaniach w Katedrze i Zakładzie Biofizyki w Sosnowcu. Proszę Państwa, co to są wolne rodniki? Wolne rodniki to cząsteczki, bądź atomy, które każdy z Państwa w każdej chwili teraz wytwarza. Ja wytwarzam ich trochę więcej, bo jak Państwo widzicie, jestem zdenerwowana. No właśnie, stres, zanieczyszczenie powietrza, używki, zła dieta, to wszystko powoduje, że w organizmie człowieka gromadzi się nadmiar wolnych rodników. Dlaczego one są takie groźne? Z racji swojej budowy. Posiadają one bowiem niesparowany elektron, którego obecność nadaje takiej cząsteczce specyficzne właściwości fizyczne, które badam, a jednocześnie sprawia, że ta cząsteczka jest bardzo aktywna chemicznie. Ona łatwo wchodzi w reakcję utleniania z takimi związkami jak kwasy nukleinowe, tłuszcze bądź białka. Uszkadza komórkę, co w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia wielu chorób. Czy możemy się przed tym bronić? Oczywiście. Każdy z Państwa posiada również własny wewnętrzny system antyoksydacyjny w postaci m.in. enzymów, ale czasami może się on okazać niewystarczający. Należy wówczas zapewnić podaż antyoksydantów z zewnątrz. W mojej codziennej praktyce wykorzystuję takie antyoksydanty, czyli substancje, które, jak my fachowo mówimy w fizyce, mają za zadanie wymiatać, czyli neutralizować wolne rodniki. I ja w swojej praktyce wykorzystuję zioła, zieloną herbatę czy miody. Moje pacjentki, z racji tego, że wyniki badań mogą od razu wykorzystywać w mojej praktyce, już wiedzą, że rumianek, który zaparzymy w 70 stopniach, będzie neutralizował większą ilość wolnych rodników niż ten, który będzie zaparzony w 90 stopniach. Ale proszę Państwa, antyoksydantami są również leki przeciwgorączkowe. W stanie zapalnym, tudzież w gorączce, tworzy się ich bardzo duża ilość. Dlatego celem mojej pracy jest określenie wpływu temperatury, a także promieniowania ultrafioletowego na te właściwości antyoksydacyjne wymiatające wolne rodniki. Chciałabym określić, w jakiej temperaturze, i tu wybrałam zakres gorączki, czy 37, 38, a może 39 stopni, w jakiej temperaturze będzie wymieciona największa ilość wolnych rodników, najbardziej będzie lek skuteczny, a czy promieniowanie ultrafioletowe, czyli dostęp światła słonecznego, czy będzie zmieniał te właściwości, a może w samych lekach powstaną wówczas wolne rodniki. Mam nadzieję, że już wkrótce uda mi się poznać odpowiedź na te pytania i będę mogła z Państwem się podzielić, a jednocześnie pomoże to zoptymalizować wykorzystanie leków przeciwgorączkowych, które ja jako położna stosuję w swojej praktyce w pracy z pacjentkami. Dziękuję bardzo za uwagę.